Witam Państwa serdecznie. Żeby stworzyć blat nietypowy, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że szkic, który posłuży nam do jego wyrysowania, może być stworzony z jednego albo większej ilości elementów, które będą tworzyły obrys zamknięty. Mamy do dyspozycji 4 szkice, z których 2 górne posłużą nam do wyrysowania blatów nietypowych. Pierwszy szkic stworzony jest z jednego elementu, natomiast drugi z 3 różnych elementów, z czego 2 elementy jest to ścieżka, trzeci jest to linia w kształcie łuku. Oprócz tego, jak widać, i ścieżka, i linia wychodzą poza obrys szkicu. Wejdziemy w blaty nietypowe, klikniemy w pierwszy szkic, otworzy nam się okno. Poziom zmienimy na 500. W profilu do wyboru mamy rodzaj prosty, zaokrąglony albo ścięty. Rodzaj prosty to nic innego jak ostre krawędzie blatu. Natomiast gdybyśmy chcieli zaoblić je, wybieramy zaokrąglony. Pojawi nam się dodatkowe okienko. Możemy zaokrąglić podwójnie, na razie nie będziemy tego zaznaczać, jak również możemy zmienić promień, na przykład na 10 mm. Następnie wybieramy krawędzie, które będą zaoblone. Wybierzemy na przykład tę i tę krawędź. Rysujemy. Prawym przyciskiem myszy wracamy do funkcji i zaznaczamy kolejny szkic. Jak widać, program wygenerował podgląd blatu do dalszego jego tworzenia, mimo że szkic był wyrysowany za pomocą 3 oddzielnych elementów. Poziom zmieniamy ponownie na 500, profil na zaokrąglony, teraz możemy zaokrąglić podwójnie, promień zmniejszymy również do 10. Krawędź, którą zaznaczymy, będzie to ta. Rysujemy. Wejdziemy do wizualizacji i porównamy 2 blaty. Pierwszy blat, który był zaoblony tylko z góry, widać, że na dole ma krawędź prostą. Natomiast drugi, zaoblony z 2 stron, widać, że jest to góra i dół. Oprócz tego krawędzie, które nie były zaznaczane, widać, że kąty mają ostre. Wyjdziemy z wizualizacji, a następnie korzystając z tego szkicu, wyrysujemy blat o nietypowym kształcie. W tym celu skorzystamy z elementów dowolnych. Klikniemy w środek, wybierzemy podest, poziom zmienimy również na 500, wybierzemy profil użytkownika, klikniemy w kształt, który wcześniej stworzyliśmy i wybierzemy punkt główny. Będzie to ten punkt. Możemy również odbić poziomo, gdybyśmy chcieli. W warstwie nazwiemy na przykład jako blat nietypowy. Rysujemy. Wejdziemy w wizualizację i jak widzimy, na podstawie obrysu stworzyliśmy profil, który od dołu jest zamknięty. Natomiast płaszczyzna, którą widać w środku, nie ma nadanej grubości. Gdybyśmy chcieli tę płaszczyznę stworzyć, wyjdziemy z wizualizacji, sięgniemy ponownie po elementy dowolne i klikniemy w środek. Zostawimy podest, poziom zmienimy ponownie na 500. Jeżeli chodzi o warstwę, nazwiemy ją na przykład środek i jeżeli chodzi o wysokość, niech to będzie 25 mm. Rysujemy. Ponownie wejdziemy w wizualizację i jak widzimy, mamy już zrobiony środek. Jeżeli chodzi o tekstury, to będzie oddzielnie. Zobaczymy, zaznaczymy sobie dowolnym kolorem, Escape wyjdziemy i środek również zmienimy na inny. Wyjdziemy z wizualizacji i mamy jeszcze jeden szkic, który wyrysujemy za pomocą cokołu. Wchodzimy w elementy dowolne, klikamy również tutaj, wybieramy cokół, poziom 500, profil użytkownika, ponownie klikamy w nasz kształt, punkt będzie z tej strony,
Jak widzimy, możemy odbić poziomo, w zależności czy chcemy zachować nasz rozmiar, czy chcemy na przykład odbić na zewnątrz. W warstwie zmienimy na przykład rama i rysujemy. Wejdziemy w wizualizację i widzimy, że mamy ramę wyrysowaną. Możemy ją użyć we wnętrzu, na przykład jako ozdobną sztukaterię. Dziękuję Państwu za uwagę.